Hello ladies and gentlemen, jak obiecałam, oto jest Q&A, zapraszam. Dlaczego zniknęłaś z YouTube'a? Pełna historia została opowiedziana na live'ie, którego załączę tu w karcie. W skrócie, chcemy wrócić do Polski i budujemy dom, a że w Polsce jednak jest trudniej o pracę, to chciałam mieć jakiś konkretny skill. Dlatego cały mój czas wolny poświęciłam grafice komputerowej i nie miałam czasu na YouTube'a. Czy dalej planujemy wrócić do Polski i jak idzie budowa domu? Tak, dalej planujemy wrócić do Polski. Mieliśmy w sumie wracać nawet w tym roku, ale nastąpiły pewne zmiany w moim życiu, o których powiem w dalszej części filmiku, więc w sumie teraz nie jesteśmy pewni, kiedy dokładnie wrócimy. Budowa domu idzie rewelacyjnie, jestem mega podekscytowana. Aktualnie są już montowane okna i drzwi, ale najbardziej kocham w tym domu te dwa wielgaśne okna wychodzące na taras. Już sobie wyobrażam, jak tak schodzę po schodach, a tu mnie witają promienie słońca, które się odbijają od stołu w salonie. Następną cudowną rzeczą jest miejsce, w którym się budujemy. Z jednej strony góry, z drugiej strony las. No natury tam nie brakuje. W ogóle z prawej strony my w ogóle nie mamy sąsiadów. No niebo. Jestem tak szczęśliwa i wdzięczna, że wszystko idzie tak sprawnie. Co najlepszego przytrafiło Ci się w czasie przerwy od YouTube? Zmiana pracy. Od czasu, kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to zmieniłam ją 2 razy. O jednej Wam wspominałam, ale w sumie nie mówiłam, co to było. Pracowałam jako Venue Coordinator RSPB. Jest to fundacja zajmująca się konserwacją zwierząt, a w szczególności ptaków. Mają w Anglii około 250 rezerwatów. Ale w sumie nawet nieważne, co ja w tej pracy robiłam, ale jak ona na mnie wpłynęła i jak mnie zmieniła. Po pierwsze, ta praca dała mi taki spokój ducha. W końcu coś konkretnego, praca w biurze, super doświadczenie. Otworzyło mi to wiele nowych ścieżek, drzwi. Wiedziałam, że cokolwiek by się teraz nie stało, to jestem bezpieczna. Bo z takim doświadczeniem już nie muszę wracać do domu opieki, czy Tesco, czy Dominosa. Że już na pewno znajdę coś w biurze. Ta praca na pewno dała mi też dużo pewności siebie. Mimo już byłam jedynym obcokrajowcem w biurze, to byłam jedną z najlepszych. Miałam bardzo dobre wyniki. Dobrze mi to szło, wiedziałam, znałam się na tym. Szanowano mnie, doceniano mnie i moje zdanie się liczyło. I okazało się, że mam dryg do planowania. I ludzie. Pracowałam z najlepszą ekipą ever. I to w sumie oni najwięcej mnie nauczyli. Nauczyli mnie tolerancji, empatii, otwartości, takiej miłości, że nie tylko do natury, ale drugiego człowieka. I do końca życia im będę za to wdzięczna. Miałam w pracy 2 lesbijki, geja, 4 weganów i wegetariankę. I mogła zapytać o wszystko. Bez jakiegoś obrażania się czy fochów, że ja to powinnam wiedzieć, albo jak mi nie wstyd zadawać takie pytania. Oni byli tak wspaniałymi ludźmi, że po prostu otworzyli mi okno na ich świat. I mogłam przez chwilę spojrzeć ich oczami. I dzięki temu się naprawdę wiele nauczyłam. Nikt mi tam nie robi wyrzutów, że jem mięso. Nikt mnie nie obrażał i nie wyzywał od morderców. Na przykład, jak czasem się na internecie zdarza. Tylko w sumie dzięki ich takiej dobroci i miłości w sumie postanowiliśmy z Krystianem spróbować i powiedzieliśmy sobie, no dobra, raz w tygodniu będziemy robić obiad bez mięsa. A teraz w sumie raz w tygodniu mamy obiad z mięsem. Raz z rybą, a reszta to są dania wegetariańskie. Bo tam jakoś tak pykło. I dobrze się czujemy. I też dzięki tej pracy stałam się bardziej eko. Zaczęłam myśleć o rzeczach, o których wcześniej nie myślałam. I robię dużo zmian w moim życiu w tym kierunku. W sumie jakbyście chcieli, to mogę nagrać o tym filmik. Co próbuję, albo co robię, żeby być bardziej eko. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taki filmik. A no i też na pewno bardziej pokocham naturę i doceniam to, co jest wokół mnie. W pewnym momencie firma zaczęła mieć pewne problemy. Nie chcę w sumie mówić szczegółów, bo to nieważne, ale pod wpływem presji, stresu bardzo dużo ludzi zaczęło odchodzić. Normalnie grunt się sypał pod nogami. No i już miałam dość i chciałam uciec. I chyba wszechświat wysłuchał moich próśb, bo dosłownie stał się cud. Dostałam telefon.
Dzień dobry, dzwonię z firmy XYZ. Jakiś czas temu zostawiła Pani u nas swoje CV. Chciałam się umówić na rozmowę o pracę. Rozmowę miałam na następny dzień i podczas tej rozmowy dowiedziałam się, że mam pracę. 9 września 2018 roku. Pierwszy dzień mojej nowej pracy. To jest ta sama data, kiedy RSPB wprowadzała takie pewne mega ciężkie zmiany. Magia? Ominęło mnie to wszystko. I to jeszcze nie koniec. Jakiś czas potem zapytałam moją szefową, dlaczego wybrała akurat mnie, patrząc na taki dość spory plik CV ludzi z mega dobrym wykształceniem i doświadczeniem. Ona mi powiedziała, że leżała sobie w wannie, relaksowała się, trochę tak medytowała i objawiła się jej moja twarz. Następny dzień rozmawiała z kolegą i tak powiedziała, że pamiętam taką dziewczynę, przyniosła raz tutaj CV, jakieś mam dobre do niej przeczucie. No i powiedział, no to znajdź jej CV i do niej zadzwoń. Ona później pracowała przy komputerze i nagle coś opadło w jej folderach, w jej dokumentach. Zaczęła grzebać w tych folderach i moje CV wypłynęło na podłogę. Magia. Ja jeszcze dodam, że ja to CV zostawiłam tam jakieś 1,5 roku wcześniej. Ja nie szukałam wtedy aktywnie pracy. 1,5 roku potem ona do mnie zadzwoniła w idealnym momencie, kiedy szukałam ucieczki. I jeszcze powiedziała, że nie szukała w sumie tak mega doświadczonych osób z umiejętnościami, tylko szukała charakteru, kreatywności i sumienności. A że na moim CV był mój kanał na YouTubie, to pomogło. Mój YouTube mi pomógł, bo pokazał te cechy. Pewnie się nie możecie doczekać, żebym wam powiedziała w końcu, co za praca. Powiem wam tyle, że jak ciężko się pracuje i wierzy, to marzenia się spełniają. Bo właśnie patrzycie na grafika komputerowego, który pracuje w drukarni, więc pracy nigdy nie jest nudno. Tyle nauki, jeszcze byłam samoukiem, więc to nie jest łatwe, że sobie... No udało się, moja przerwa na YouTubie nie poszła na marne. Moje życie miało mega zakrętów, ale cały czas wracało jednak na dobry tor. Nie można się poddawać, po prostu tylko krok po kroku iść do przodu. Czy mam prawo jazdy? Tak! To jest następna dobra rzecz, która się zdarzyła podczas przerwy od YouTube'a. Zdałam prawo jazdy, teoria za drugim, ale praktyka za pierwszym. Byłam bardzo dumna. Aż się poryczałam. A razem ze mną wszyscy moi znajomi w RSPB, bo wtedy jeszcze pracowałam w RSPB. Nie mam samochodu aktualnie, bo tak szczerze nie potrzebuję. Dosłownie wszędzie mamy 10 minut. Mam do sklepu 10 minut, mam na bouldering 10 minut, mam do pracy 10 minut. Tak, mam do pracy też 10 minut. Więc trochę się obawiam, że mogę zapomnieć, jak się jeździ po czasie, ale pomyślałam, że jak już wrócę do Polski i będę miała swój samochód, to po prostu wezmę kilka dodatkowych lekcji i będzie ok. Wtedy znowu będę musiała się przenieść na prawostronny ruch, nie lewostronny. Jak się uczyłam tutaj w Anglii, to zjeżdżałam cały czas w prawo na zakrętach. Ale już nie zjeżdżam. Cima się zrobiła, więc włączyłam lampkę. Mam nadzieję, że nie wygląda to najgorzej. Opowiedz o grafice. Robiłaś kursy, egzaminy? Pokaż swoje prace. Grafiki komputerowej uczę się już tak z 2 lata, z przerwami. Czy może więcej? Nie jestem w sumie pewna. Specjalizuję się w grafice wektorowej. Nie jestem jakąś artystką i tak dalej, więc jakiegoś rysunku niesamowitego wam nie stworzę, ani jakiegoś mega skomplikowanego designu, ale jakieś logo, menu, kalendarz, to jest coś, z czym się czuję komfortowo. I jestem samoukiem, nie miałam żadnej szkoły, chodziłam do szkoły informatycznej, ale u nas grafika nie istniała. Nauczyciel był zbytnio leniwy, żeby cokolwiek z nami zrobić, więc cokolwiek umiem, to umiem dzięki sobie. I uczyłam się ze strony Pluralsight,
No i oczywiście z YouTube'a. Tam można naprawdę dużo rzeczy znaleźć. A i nie miałam żadnych egzaminów. No dzięki temu, że pracuję w drukarni, to część moich prac mam wydrukowane. No to jest takie menu, które się składa. Tu jest front. No ogólnie menu zajmują jakieś 4-5 godzin. To jest bardzo dużo, bo to jest bardzo dużo tekstu i bawienia się takimi duperelami. O, tu jeszcze mam jedno menu. To było moje pierwsze menu w sumie, z niego nie jestem jakoś zadowolona. Front mi się w ogóle nie podoba, ale lubię środek, bo się bawiłam na przykład takimi rysunkami i ogólnie klientowi się mega to spodobało, ponieważ sam powiedział, że ludzie nie patrzą na napisy, tylko wolą na rysunki, więc dzięki temu mogą szybko wszystko znaleźć. Też robiłam cały brand dla jednej kobiety, która ma firmę dla dzieci, które medytują. Tworzyłam jej logo, 3 loga stworzyłam dla niej. To jest jedno logo, drugie logo i tu jest trzecie logo. O, tutaj się w ogóle bawiłam. Zrobiłam banana. To akurat było ćwiczenie. Świetnie się bawiłam. To było przy użyciu narzędzia Mesh. Moja pierwsza wizytówka, to była moja pierwsza praca, jak przyszłam. I w sumie tu zaskoczyłam moją szefową, ponieważ ona jak mnie zatrudniła, ona myślała, że ja nic nie potrafię. Ona myślała, że ja tylko znam programy, ale ogólnie tak sobie z nimi nie radzę. Więc powiedziała, że ją bardzo zaskoczyłam, jak stworzyłam tego chłopka. Bo to było dużo pracy. A resztę co ciekawszych prac publikuję na Instagramie, więc na niego zapraszam, bo jestem bardziej aktywna na nim teraz niż byłam. Jakie masz zainteresowania, odkąd nie nagrywasz regularnie? O, bouldering. Bouldering, bouldering, bouldering. Zdecydowanie. Po polsku to się nazywa głazownictwo, albo po prostu wspinaczka bez liny. Ludzie, którzy obserwują mnie na Instagramie, już widzieli kilka filmików ze mną w głównej roli. Ze mną w roli głównej. Tak. Trenuję już tak około 1,5 roku i jest to mega ubaw. I jeszcze najfajniejsze jest to, że to jest wspólne hobby, to jest moje i Bubusia, czyli mojego męża, więc to jest jeszcze podwójne, fajne hobby. Przed kwarantanną chodziliśmy na wspinaczki tak 3 razy w tygodniu, po 2 godziny, ale teraz sobie ostatnio byliśmy na zewnątrz się wspinać. Mega słabo mi szło. W ogóle nie miałam siły. Jednak po 2 miesiącach ponad, bo ja w sumie jeszcze przed kwarantanną nie trenowałam z 3 tygodnie, bo miałam uraz palca u nogi. Ale było i tak mega świetnie, świetnie się bawiłam. Było cudownie i zrobiłam vloga, więc oczekujcie vloga po tym filmiku jakiś czas później. Zainteresowałam się też jogą Vairasati. W sumie nie lubię jej tak zbytnio w domu, ale lubię chodzić na zajęcia. Tak, nie wiem, ma taki fajny klimat i ludzie też są spoko. Jest to taki rodzaj jogi, taki bardziej wolniejszy, taki głębszy, relaksujący, trochę duchowy. Interesuję się też medytacją, szukaniem miłości i wdzięczności poprzez medytację. I myślę, że w sumie ostatnio ona nawet schodzi taką trochę duchową ścieżkę. W sumie medytacja bardzo mi dużo dała, takiego właśnie zrozumienia, akceptacji, miłości, otwartości. I też moje emocje nie są takie wybuchowe, tak jestem często obok, jestem taka spokojniejsza. Ostatnio przeglądałam swoje stare filmiki i miałam w nich kilka wybuchów złości. Już nie mam już Hulka. On już umarł. Już nie istnieje. Jestem już dość szczęśliwa. Jakbyś miała wrócić do YouTube'a, to jakiego typu filmiki chciałabyś teraz nagrywać? W sumie myślę, że chciałabym nagrywać to, co oglądam. Mniej więcej, że coś o organizacji, planowaniu, może jakieś rutyny, tak coś chodzi mi tak po głowie, nie jestem pewna co. Takie jakieś vlogi pogadankowe z jakimiś może fajnymi dodatkowymi scenkami, coś takiego już spokojniejszego chyba. Ktoś zapytał o kartkę dla widza. Myślę, że dałoby się to zrobić. Myślę, że mogłam zrobić jakąś kartkę dla widza. A ktoś się jeszcze pytał, czy ogólnie w sumie kartki robię. Aktualnie nie robiłam dużo kartek, ale muszę przyznać, że jak pracowałam w RSPB, robiłam bardzo dużo kartek. Chciałam zrobić każdemu w biurze, kto miał urodziny, więc każdy w biurze dostał ode mnie kartkę, taką indywidualną. A potem, jak oni wszyscy zaczęli odchodzić,
to też ja robiłam kartki, więc aż musiałam to planować kilka tygodni wcześniej, żeby się wyrobić. Ale fajnie. Też możecie mi napisać w komentarzu, co wy byście chcieli zobaczyć, czy jest jakiś temat, który was interesuje. Zamierzasz wrócić do regularnego nagrywania? No teraz, w trakcie kwarantanny, to aż chcę się powiedzieć tak, wracam na stałe, ale zawsze, tak! Ale no oczywiście nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, jak wrócę do pracy, bo pewnie ten czas się skurczy. A jak powiedziałam wam, ja robię treningi 3 razy w tygodniu po 2 godziny boulderingu, więc zobaczymy, ale powiem, że no chyba, znaczy chciałabym. Jak odchodziłam, to już chyba nie chodziło o tą grafikę i wszystko, ale byłam w dość ciemnym miejscu. Tak mi się wydaje. Że już miałam dość, a teraz powracam z taką czystszą energią. Jestem trochę inna. I też w sumie chciałabym się podzielić z wami taką moją energią. Ja nie wiem, co ja mówię. No chciałabym, ale nie chcę sobie też nakładać żadnej presji i też wam na przykład obiecać, że na 100% wracam, a na przykład co się wydarzy, nie wrócę. Idziemy do przodu, tak? Tak szczerze, jest ten filmik, później będzie vlog o climbingu, o głazownictwu. Co to w ogóle za nazwa? Głazownictwo. Kto ją wymyślił? O wspinaniu bez lin. A i w sumie później nawet mam takie 2 pomysły, które już zapisałam sobie w telefonie. Ostatnio nie mogłam zasnąć, bo byłam podekscytowana filmikami, YouTube'em, że co ja to nie wymyślę, bo myślałam o tym właśnie vlogu, który zrobimy o wspinaczkach i tyle mi się pomysłów zroiło, żeby taką muszę scenkę zrobić, a o tym muszę powiedzieć, a o tym muszę... I tak sobie pomyślałam, no znowu bezsenność YouTubera, nie, ja tak spałam dobrze przez 2 lata. Ja naprawdę dobrze spałam, jak nie robiłam YouTube'a i znowu się zaczyna. Nie no, będzie dobrze, będę spać. Tylko muszę zapisywać pomysły, bo inaczej nie zasnę. Ja dosłownie wstałam i wpisałam w telefony tak z takim jednym okiem, tak dobra, idę spać. Czy żałujesz nagrania jakiegoś filmiku na YouTube? Nie żałuję raczej żadnego filmiku, który zrobiłam. Każdy mnie czegoś nauczył. Ale bardziej żałuję może takiego mojego osłego stosunku czasem do was. Czasem się zdarzały takie momenty, takie czepiania, albo nie wiem, szukania logiki wszędzie, albo jakaś mega sprawiedliwość. Po czasie mi się wydaje, że to w ogóle było bez sensu i niepotrzebne. Że następnym razem się postaram po prostu to przemyśleć i zostawić obok. Po prostu nie komentować niektórych rzeczy, bo ludzie są ludźmi. Nie ma po co, nie ma sensu się denerwować. Ile lat już jesteś z Krystianem i czy wszystko u was okej? Więc z parą już jesteśmy 11 lat, a małżeństwem będziemy 29 czerwca już 7. Czyli to jest miedziana albo wełniana rocznica, tak to mówią. No, czas leci. Czas leci. A gdzie dzieci? No, u nas dobrze, no. Z dnia na dzień kochamy się coraz bardziej. Zabobony mówią, że po 7 roku małżeństwa wszystko się psuje, ale my udowodnimy, że to jest bzdura na resorach. I najważniejsze, co tam u kotków? Przeglądałam ostatnio mojego YouTube'a i się tak zorientowałam, że nie podzieliłam się z wami pewną informacją. Ludzie z Insta już o tym wiedzą, ale no nigdy nie poruszyłam tego tematu na YouTubie. Czy próbowałam, ale później skasowałam ten filmik. No, nasza czarna kuleczka szczęścia, Grzesiu, niestety już z nami go nie ma. Zginął we wrześniu 2018 roku pod kołami samochodu. Kilka ulic dalej. No strasznie to przeżyłam i w sumie dalej jak przechodzę obok tej ulicy, to ją przeklinam i za każdym razem o nim myślę i mi jest smutno, bo jednak trzeba przyznać, że Grzesiu był wyjątkowy, był taką kuleczką szczęścia. Ten kot aportował. Wszyscy go kochali. No nic, zdarzy się.
Przechodząc teraz do milszej części, kilka miesięcy po tym wydarzeniu, przed świętami, znaleźliśmy dla Marcinka nowego brata, nazwaliśmy go Roman. No, Roman jest słodziusi, ale jest strasznym łobuzem. I tak marudzi czasem, tak marudzi. Ale to jest dość urocze i w sumie zabawne. Jak go na przykład podniesiesz, to marudzi, albo już go będziesz głaskać za długo, to zaczyna tak marudzić i to jest takie śmieszne, bo jak przestaniesz, to już cię kocha, ale jak... to jest trudne nawet do wytłumaczenia, nie miałam jeszcze takiego kota, który tak marudzi. Halo? On zazwyczaj nie lubi być na rączkach. O Jezus! Ja tak nie lubię być na rączkach. Co ty mi, kobieto, robisz? No popatrzcie tam się popatrz. Nie chcę się popatrzeć. No pokaż swoje ładne oczka. No. O, tak. No. Przeszkodzę. Wymarudzę. Idź, ty marudoty. Marcin na początku go nie chciał zaakceptować. Tak, chyba jednak mu się podobało, że był sam i teraz miał rodziców na własność. Ale po czasie w sumie są już teraz kumplami i się liżą wzajemnie i tak dalej. A mi się wydaje, że dobrze mieć 2 koty, bo jednak obydwoje pracujemy z Krystianem na pełen etat i tak mi było smutno, że musiał tam sam w domku być. A tak to się pogonią czasem. Halo? Daj mi buzi. Daj. Ty. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. Dobra, zmęczona już jestem trochę. Dziękuję bardzo za wysłuchanie moich wywodów. Jak się podobało, to wiecie, co macie robić. Zachęcam też do komentowania pod spodem, do zadawania nowych pytań, gdybyście chcieli zobaczyć następną część i też do pisania nowych pomysłów na filmiki, co byście chcieli zobaczyć na kanale. Ja się już żegnam. My się widzimy w przyszłości, a wy pamiętajcie, stańcie kreatywni. Pa, pa, pa! Nie, pa, pa, pa! Kogo to było pa, pa, pa? Chyba Osikowej. Sorry, Osik. Pa!